Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie druku 3D we wspomaganiu edukacji językowej na poziomie akademickim. Sławomir Rzepecki, zastępca kierownika BON UW. Technologia druku 3D może być stosowana do wspierania edukacji także na poziomie akademickim. Druk 3D umożliwia w relatywnie tani i prosty sposób tworzenie pomocy dydaktycznych zaprojektowanych indywidualnie do potrzeb. Ma to szczególne znaczenie dla wspierania edukacji studentów z niepełnosprawnością wzroku, ponieważ możliwość oglądania obiektów dotykiem daje pełne wyobrażenie kształtu czy relacji przestrzennych. Przykładami takich modeli są opracowane w laboratorium map i modeli dotykowych BON diagramy samogłoskowe ze znakami fonetycznymi i plansze z artykulatorami mowy. Inspiracją do przygotowania tych pomocy wyszły od wykładowców Instytutu Anglistyki Wydziału Neofilologii UW, którzy w swoich grupach zajęciowych mieli studentów z niepełnosprawnościami. Dzięki współpracy z BON-em i zastosowaniu druku 3D możliwe było przygotowanie pomocy, które obecnie są używane na zajęciach ze studentami. Doktor habilitowana Anna Krystyna Wojtyś, prodziekan Wydziału Neofilologii, wykładowca w Instytucie Anglistyki UW. Nasza współpraca z BON zaowocowała nie tylko stworzeniem specjalnych planszy z diagramami spółgłosek zarówno polskich i angielskich, które dodatkowo są opatrzone znakami w alfabecie Braille'a, albo nie, ale także stworzeniem specjalnych plansz trójwymiarowych, dzięki którym jest możliwość przesuwania symboli dźwięków i ustawiania ich w odpowiedniej pozycji na odpowiednim diagramie. Tego typu materiały po moich konsultacjach z kolegami, którzy zajmują się edukacją inkluzywną, okazało się, że fantastycznie sprawdzają się także w edukacji z osobami, które nie mają niepełnosprawności, natomiast wymagają uczenia się czy też przekazywania informacji w trochę inny sposób niż tylko poprzez na przykład zmysł wzroku, czyli pracę z planszami czy też z prezentacjami PowerPointa. Są to plansze, dzięki którym można robić bardzo dużo różnorodnych ćwiczeń, które wymagają swoistego ruchu i dodają element kinetyczny, ale także są fantastyczne dla osób, które wolą też działać troszeczkę bardziej energicznie niż tylko ograniczać się do biernego słuchania w trakcie zajęć. Dzięki tego typu planszom można robić ze studentami mnóstwo różnorodnych ćwiczeń. Mogą być to ćwiczenia polegające na umieszczaniu dźwięków w odpowiednich miejscach, mogą być to ćwiczenia polegające na skupianiu się na wybranej grupie dźwięków, czy też pokazywaniu różnic między dźwiękami polskimi a angielskimi. Lektor. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.